Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tak zwanych dostosowaniach do patcha 1.9, które Gameforge zapowiada na serwerach europejskich. Zaznaczam, że nie ma jeszcze patch notesów. Ten film to moja lista życzeń, czyli systemy i opcje, które są drobnymi udogodnieniami, a które chciałabym zobaczyć w Ionie Classic. W większości przeniesione pewnie z Iona Live lub jak inni mówią Iona Global, Iona Retail. Nie twierdzę, że te moje zmiany muszą być od razu równo z wypuszczeniem Iona Classic. Mogą się pojawić również w późniejszych patchach. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć pety lub miniony, zależy kto jakiej nazwy używa, które buffują gracza, tak jak miniony na retailu. Miałyby wrzucać potki, jedzenie, scrolle, jak tylko się one skończą. Nie jestem pewna, czy w wersji Classic na serwerach amerykańskich jest opcja posiadania petów lutujących, ale myślę, że to ważny element, który też powinien być w grze, bo sprawia on, że gra się dużo przyjemniej i wygodniej. Kolejny element to teleporty. Na retailu podczas levelowania postaci, jeśli kliknąć na mapkę, możemy kliknąć też na teleport oznaczony na tej mapce i automatycznie przenieść się w dane miejsce. To bardzo wygodne. Myślę, że 2 lub 3 teleporty na mapkę nie zaszkodziłyby nikomu. Latania jest dużo, biegania jest dużo, PvP też jest dużo. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w PvP, może z teleportów nie korzystać. Jeśli nie będzie teleportów, nie są planowane, to może chociaż wprowadzić monty. Zawsze podobały mi się różne ciekawe wersje montów w Ionie. Tutaj, zakładając brak teleportów w grze, z pewnością monty by się przydały. Nie będę sugerować, czy powinny być płatne, czy darmowe. Mówię tylko, że fajnie byłoby mieć taką opcję w ogóle. A najlepiej jeszcze razem z opcją wrzucenia tych montów do szafy, tak jak to jest na retailu. Nie zajmowałyby wtedy one aż tyle miejsca w magazynach czy w ekwipunku, wszystkie byłyby w jednym miejscu i za pomocą jednego przycisku można by sobie je dowolnie zmieniać. Kolejnym elementem, który można by przełożyć na Iona Classic, jest możliwość robienia chainów. Wiem, że w grze jest opcja tworzenia makro, natomiast chainy, które mamy w wersji Iona Live, są bardzo przydatne i łatwe do korzystania, łatwe do ułożenia. Oszczędzamy dzięki temu miejsce na paskach skilli, ale przede wszystkim możemy sobie testować różne układy skilli dla zabawy. W Ionie Classic przewiduje dużo PvP. Nadal jednak będą oddzielne sety PvE i PvP. Przydałaby się zatem możliwość robienia zestawów i przycisku szybkiej zmiany setu. Tak jak to jest na retailu, bo tam sprawdza się to bardzo dobrze i jest przydatne w nagłych sytuacjach, kiedy na przykład podczas robienia questa na moby na mapie zostaniesz znienacka zaatakowany przez wrogą frakcję. Wystarczy wcisnąć guzik zmiany setu i jesteś gotowy do obrony. Rzeczą, którą również chciałabym zobaczyć, jest system domków, willi i posiadłości w grze. Jak wiecie, jestem fanem Simsów, więc urządzanie własnego domku w Ionie to coś, czym bym mogła się chętnie pobawić. Tym bardziej, jeśli to może zapewnić mi jakieś korzyści w postaci braku soul sickness. Poza tym na pewno to pozwala zagłębić się bardziej w świecie MMO i utożsamić ze swoją postacią. Oprócz tego domek mógłby oferować dodatkową przestrzeń magazynową i miejsce integracji dla graczy. A może jakiś system małżeństw, rodziny lub przyjaźni w grze, gdzie można mieć wspólny domek, a może nawet siedzibę gildii? Kolejny element to możliwość sprzedawania śmieci bezpośrednio z ekwipunku. Myślę, że to by było duże ułatwienie i duża wygoda i komfort rozgrywki, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy wejdziecie już na instancję, zmarnujecie swoje wejście, ale okazuje się, że macie pełny ekwipunek i co z tym zrobić? Wyrzucać przedmioty? Z tego co widzę w Ionie Classicu kinachy się bardzo liczą i nie są wcale takie łatwe do zdobycia, dlatego myślę, że możliwość sprzedawania prosto z ekwipunku
no byłaby jednak przydatna i również wygodna. To tyle jeśli chodzi o moją listę, ale chciałabym wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach, żeby nie było, że mam tylko wymagania, to powiem też, że są pewne rzeczy, które Ion Classic na serwerach amerykańskich robi fajnie i można by je przenieść również na serwery europejskie. Jedną z nich jest szafa na skiny. Myślę, że to bardzo ułatwia życie i wręcz powiedziałabym, że jest konieczne, szczególnie jeśli ktoś kupuje skiny za prawdziwe pieniądze, to może tego skina sobie zachować w szafie i wielokrotnie go używać. Kolejna rzecz, może prosta, powinna być od początku historii gry, natomiast kiedyś jej nie było. Mowa o oznaczeniach mobów do questu. Jeśli mamy aktywny dany quest, to moby na serwerach w Ionie Classic w Ameryce są oznaczone. Kiedyś tego nie było i tu były bardzo duże problemy, zwłaszcza jak była wersja tłumaczenia na polski gry, to różne tłumaczenia i moby się myliły i nie wiadomo było, który mob do danego questa jest potrzebny. Więc uważam, że to jest podstawa i mam nadzieję, szczerą nadzieję, że to również będzie miało miejsce w Ionie Classic w Europie. Ostatnia rzecz to skiny, stare skiny, które mamy również w Ionie Classic w Ameryce. Mam nadzieję, że w wersji europejskiej również będą i w ogóle im więcej skinów, tym lepiej. Większy wybór, większe możliwości i większe zróżnicowanie ludzi w grze, co też myślę, że jest fajnym aspektem. No i jest czysto po prostu dla wygody. To tyle jeśli chodzi o moją listę życzeń. Dajcie znać w komentarzach, czy jest coś jeszcze, co byście chętnie przenieśli z Iona Live lub innych patchów Iona do Classica, tak aby grało się ciekawiej i wygodniej. Wiemy, że Ion Classic w Europie będzie podążał ścieżką Iona w Korei, a tam szykowane są nowe patche, nowe klasy, jakich nie ma na Ionie Globalu i w związku z tym będzie Ion Classic szedł zupełnie inną ścieżką niż Ion Live czy Global. Życzę sobie i Wam, żeby to była jak najlepsza dla nas ścieżka. Dziękuję za oglądanie filmu i zapraszam do oglądania kolejnych. Pa, pa!